Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, moje błogosławieństwo jest dla każdego z moich dzieci, ochrona, pokój, mądrość, bezpieczeństwo i moja miłość. Mój lud nieustannie czeka, a ja wzywam was do praktykowania mojego słowa pod każdym względem. Musicie trzymać się pewności, że w posłuszeństwie mojemu słowu znajdziecie mądrość, której nie posiadacie w tej chwili, jeśli jesteście poza mną. Ofiaruję wam moją ochronę, a nie uwolnienie od prób, w których każdy wzrasta i jest umacniany, aby zbawić duszę. Jesteście moim ludem i mój lud żyje, pracuje i działa w ramach naszego boskiego prawa, które nadal obowiązuje w każdym pokoleniu. Od czasu, gdy przed chwilą ogłosiłem wam kryzys mojego kościoła, modernizację liturgii, brak zjednoczenia ze mną w konsekracji. Niektórzy moi kapłani wierzą w przeistoczenie mojego ciała i krwi, inni nie, mimo tylu fizycznych dowodów, jak choćby w cudach eucharystycznych. Dla jednych kapłaństwo jest święte, a dla innych to tylko kolejny zawód. Ostrzegłem mój lud przed masonerią, która dominuje w dużej liczbie wyznawców mojego kościoła. Wspomniałem już o tym, aby przygotować was na wielkie zmiany, które powstaną i przy których mój lud będzie zdezorientowany. Zamieszanie pojawia się, ponieważ nie znacie mnie, a nie znając mnie, nie macie zdolności do poznania, co jest moją wolą, a co jest realizowane przez ludzi w celu spowodowania osłabienia moich dzieci. Jest to bardzo delikatne. Ukochany ludu, żaden fakt nie ukazany w hierarchii mojego kościoła nie jest zwykłością, jest spełnieniem tego, co moja matka powiedziała wam od początku swoich pierwszych objawień, gdzie mówiła o faktach, które znasz, a wiedząc, jak wiele moja matka objawiła temu pokoleniu, nie wierzą i ignorują każde słowo mojej matki. A czynią to, aby usprawiedliwić to, co nieuzasadnione, pracę i działanie poza moją wolą. Tak wielu antychrystów przeszło przez historię. A w tej chwili, kiedy jesteście ostrzegani o ostatnim i wielkim antychryście posiadającym wszelki terror i zło pochodzące z samego piekła, nie słuchacie moich ostrzeżeń. Jeszcze raz mój lud stanie w obliczu terroru, tylko że to będzie ostatnia okazja do zła na moje dzieci. Przeżyjecie to, czego nie przeżyło żadne poprzednie pokolenie, od wielkich postępów człowieka do oczyszczenia tegoż, wielki akt mojego miłosierdzia wobec człowieka w ostrzeżeniu i cud mojego domu, którego wcześniej nie mieliście. Oba cuda spowodują przepełnienie mocy mojego domu, tak że święta reszta będzie coraz bardziej oczyszczana aż do mojego powtórnego przyjścia. Moje ukochane dzieci, ukochany ludu mój, tak jak wy jako ludzkość stoicie w obliczu tak wielu krytycznych wydarzeń, tak moja miłość jest postawiona przed każdym człowiekiem, aby kto chce, mógł brać i pić mleko i miód, które płyną z mojej miłości, a nie tylko przeżywać klęski. Chcę, abyście zrozumieli, że dobro emanuje dobro i przyciąga dobro, zło emanuje zło i przyciąga zło. Każdy z was karmi się tym, co otrzymuje z własnej woli i poprzez ludzi. Ja posyłam moje narzędzie, aby oznajmić moją wolę i przekazać prawidłową i najmniej bolesną drogę, którą musicie przejść. Czas mojego miłosierdzia został bardzo przedłużony przez pośrednictwo mojej matki, która wstawiła się za wami, ludzkości. Matka moja, wielka obrończyni dzieci moich, była tą, która pozwoliła na opóźnienie chwili oczyszczenia. Dzieci, ten czas już minął i nadszedł moment, w którym, gdyby nasza Trójca nie pozwoliła na oczyszczenie, moje wierne dzieci zostałyby stracone. Bądźcie czujni,
zagłada ludzkości nie jest zesłana przeze mnie, lecz zrodzona z ręki człowieka. Mój umiłowany lud, Europa będzie miała swój zasób cierpień, siła Europy osłabnie, jej wspaniałość zniknie. Jedno posunięcie za drugim najeźdźców będzie katastrofalne dla moich dzieci tego wielkiego kontynentu. Wielki naród wielkich widowisk będzie cierpiał. Stany Zjednoczone, osłabione w swej gospodarce, będą biczowane i ranione przez swych wrogów, którzy się do nich zbliżą. Szaleństwo panujące w tym wielkim narodzie, kompromisy jego władców ze złem prowadzą ten naród do cierpienia. Mój umiłowany ludu, komunizm powstanie z wielką siłą jako wielka siła, która zdominuje ludzkość i narzuci się światu. Brak posłuszeństwa wobec prośby mojej matki z 1917 roku jest czynnikiem wyzwalającym tę dominację. Człowiek czyni szybkie postępy w tworzeniu broni zdolnej do pokonania innowacji tych, których uważa za swoich wrogów. Jakże ludzkość oddała się byciu posłańcem grozy dla swoich braci. Ale ludzkość, przesiąknięta własnym szaleństwem i rozpustą, nie zauważa tego, co się dzieje, dopóki nie przeżyje we własnym ciele rozwinięcia moich ostrzeżeń. Kocham wszystkie moje dzieci i wzywam was, abyście stali się istotami ludzkimi odpowiedzialnymi za wasze zbawienie. W tym celu, niechaj wy, mój ludu, świadczcie o moim dziele i działaniu, znając moje słowo, przyjmując mnie w świętej Eucharystii, pozostając w stanie łaski, aby diabeł was nie zmylił. Młodzież jest w szponach szatana z powodu braku wiedzy o mojej miłości, o moim wezwaniu, o moim oddaniu się, które zostało źle zinterpretowane. Ludzkość żyje bez celów, odczuwa udręki, ale nie wie, co jest w jej duszy, z powodu żałosnej odpowiedzi, jaką daje sobie i naszej Trójcy. Ludzkość szuka swego szczęścia, nie wiedząc, że szczęście to coś więcej niż to, co jest ulotne, z własnej woli jest nieświadoma tego, że zapewnienie szczęścia znajduje się w naszej woli, której człowiek nie zna, a mimo to chce żyć wiecznie. Mój ukochany ludu, gorliwie szukacie szczęścia, tego co przemija, bezpieczeństwa ekonomicznego, sławy, dobrobytu. Wszystko to zawodzi, dzieci, wszystko to zawodzi. Człowiek nie zdaje sobie sprawy z konieczności życia w naszej woli, aby nie stanowić dla siebie przeszkody i z własnej woli odmawia sobie życia wiecznego. Módlcie się dzieci, módlcie się za Francję, jest ona stale oczyszczana. Ten kraj pokazuje Europie to, co rozprzestrzeni się na całym kontynencie. Módlcie się dzieci, rozpocznijcie łańcuch różańca do miłosierdzia Bożego wszyscy zjednoczeni razem. Dzieci, trwacie w grzechu, a trwacie, bo nie chcecie prosić o moją pomoc. Chcę, aby wszyscy prosili mnie o podniesienie ich i przyjęcie ich w ramach mojej miłości. Moja miłość jest trwała. Nie dręczcie się przekonaniem, że jestem odległym Bogiem, jestem bliżej niż myślicie. Błogosławię was moją miłością, Jezus.